I oto jest moja nowa kamera na larpy DJI Osmo Action 4. Kto to w ogóle widział, żeby filmy nagrywać kamerami sportowymi? Ale w każdym razie zobaczymy, czy kamera za 1600 zł nadaje się do czegoś, czy równie dobrze mogłem te pieniądze spuścić w kiblu. Zapraszam do mojej strefy, do mojej zony w piwnicy na mały test, którego prawdopodobnie nie zobaczycie na żadnym innym kanale. Zapraszam. Dla osób przyzwyczajonych do moich poprzednich filmów to może być szok z racji tego, że na tym filmie nie będzie żadnych efektów ani niczego takiego, bo to ma być w końcu coś w pokroju recenzji tej kamery, a nie filmu fabularnego. Kupiłem tę kamerę po to, żeby dopełniała się z GoPro, z racji tego, że GoPro nie radzi sobie kompletnie w ciemnościach i na przykład na poprzednim larpie, który dział się ciągle w piwnicy, okazało się to po prostu tragiczne, plus przy okazji pozdrawiam, bo nadal nie zainwestowałem w żaden stolik do otwierania sprzętu. Tak się prezentuje nasza DJI Osmo Action, to jest Adventure Combo i za chwilę tam powiem, za co dorzuciłem trochę cebulionów, tylko najpierw chciałbym to otworzyć. Na kanale też pojawi się tam prędzej czy później coś o dronie. Polecam obejrzeć poprzedni film, dokładniej teaser Nysy. Tam jest o dronie o wiele więcej niż wam się wydaje. Dobrze. I lecimy. Na początku akcesoria, bo akurat tak nam się wylosowało. W akcesoriach mamy Silica Gel, Do Not Eat. Ja go sobie zjem poza kamerą, bo bardzo lubię. Także to idzie na bok. W zestawie dostajemy również kabel, to co to go obchodzi. Dostajemy klips magnetyczny, to już powinno was obchodzić. I dostajemy, słuchajcie, ładowarkę. I to jest, mam taką samą ładowarkę do GoPro, której chyba zapomniałem wziąć, a chciałem wam pokazać, ale chyba ją zapomniałem, chyba jest na górze. No szkoda, no ale wygląda bardzo podobnie i to jest, jeśli ktoś z was jest zainteresowany kupnem takiej kamery sportowej, czy to pod larpy, czy pod jeżdżenie na rowerze, no cokolwiek, to jest w ogóle podstawa, to jest podstawa, słuchajcie. Normalnie ładujemy kamerę, wiadomo, wsadzamy baterię do kamery, podpinamy kabel USB i się ładuje. Lub, co jest logiczniejsze, o, tutaj są, i ale to super wyszło, bo to nawet nie reżyserowałem tego. I słuchajcie, mamy tutaj baterię. I na przykład na takim larpie, ja mówię z pozycji larpa, tak, wy możecie sobie tam patrzeć, nie wiem. Wrzucacie sobie 3 bateryjki, zamykacie, wpinacie kabel USB i sobie to ładujecie. Na przykład macie jedną kamerę, która nagrywa na głowie i w tym samym momencie 3 baterie nam się ładują. I jeśli chodzi o baterie, to baterie do DJI już widzę, że są lepsze. Z racji tego, że mają 1770 mAh, a GoPro ma chyba 1220 i to już jest dzień i noc. Krótko i na temat. To jest dzień i noc, to musicie mieć. Niezależnie jaką kamerę macie na AliExpress, możecie kupić podróbę, to trzeba mieć po prostu takie etui do ładowania. No i tam jeszcze jakieś inne bibeloty, o których nie opłaca mi się mówić. O, to jest soczewka chyba, albo i nie. Nie wiem, my tu nie jesteśmy na typowy unboxing, na typową recenzję. Nas interesuje, czy da się nagrywać filmy, czymś takim. I słuchajcie, a jeszcze mamy tam stick, ale to za chwilę sobie się nim pobawimy. Przechodzimy teraz do najważniejszej rzeczy w tym całym filmie, czyli naszej kamery. Słuchajcie, oto jest nasz święty graal, nasza kamera. O tak, za chwilę tutaj gdzieś będą jakieś zdjęcia w porównaniu z GoPro, bo GoPro w tym momencie nagrywam. Co my tu mamy? Titan the Lens Protective Cover. Ona jest wodoodporna podobno od nowości. Ja na larpa i tak sobie oczywiście kupię taką tą plastikową osłonkę. I oto mamy naszą kamerę. Czy my tu mamy baterię już w środku? Jak to się w ogóle otwiera? Jak to się otwiera? A, tak się otwiera. Tak, po kolei. Kartę, którą będziemy używać, to jest oczywiście Samsung, to jest Evo Plus do 160 MB, 256 GB.
Wystarczy na jakieś 4,5 godziny nagrań w 1440p w wysokim bitrate 50 klatek. Nie polecam niczego innego oprócz Samsunga. Możecie tam sobie oczywiście kupić Kingstona czy coś takiego, ale potem nie płaccie, że w połowie sesji wam kamera po prostu zdechnie albo będziecie mieli uszkodzone pliki. Samsung nie jest drogi, to nie jest żaden materiał sponsorowany. Korzystam ze Samsunga we wszystkim. W komputerach, w konsoli, w telefonie, w drugiej kamerze, w scope-camie, gdzie tam jeszcze sobie nie wymarzycie i nigdy w życiu nie miałem problemów. Nigdy. W ogóle mówiłem to, czy jeszcze nie mówiłem, czemu wybrałem DJI zamiast GoPro? GoPro 8 kupiłem z racji tego, że po prostu praktycznie niczego innego na rynku nie było. Jakieś tam Insta360 to dajcie mi spokój, albo jakieś tam Xiaomi to wiecie, to jest strata pieniędzy. A teraz DJI po prostu wypuścił kamery, które nie dość, że są tańsze, to jeszcze mają większy obiektyw. Tutaj sama w sobie kamera, sama w sobie soczewka i jest po prostu większa, przez co łapie więcej światła i powoduje to, że wasze nagrania są lepsze. Krótko i na temat, no era, kiedy GoPro ma monopol, się trochę zakończyła, także to jest według mnie na plus. Zobaczcie, tu myślałem, że będzie bateria, ale to się okazuje, że wszystkie baterie są w tym hubie do ładowania. Kupowanie teraz GoPro trochę mija się z celem, chyba że jesteście jakimś tam fanem czy coś w tym stylu. Ja mam to gdzieś, bateria jest, słuchajcie, bateria jest większa od GoPro i to czuć, że nawet jakościowo, to ciężko jakoś to... Nie mam baterii do GoPro przy sobie, ale mam baterię od kamerki za 200 zł przy sobie, no zgadnijcie, która jest, która w ogóle ta, ile mam miliamperogodzin? 900, tak, na pewno 900 to ona widziała w fabryce, w testach, nieważne. Piątki nie wziąłem, bo piątka ma bariery, których nie potrzebuję w DJI. Takich jak, nie wiem, AI albo OLED. Na co komu OLED w kamerce sportowej? Dobra, włączamy to. Pierwsze włączenie. Widzę, że ekran już jest o wiele lepszy od GoPro. Za chwilę to sobie tutaj jakoś tą kamerą nagram tę kamerę. To sobie zobaczycie. Mamy język polski. Dobra, tu trzeba pobrać jakąś aplikację, żeby uruchomić kamerę, pominiemy to sobie. I oto jest, i słuchajcie, wow, wy tego tutaj nie widzicie, bo po prostu GoPro no źle nagrywa ekrany, ale o ja cię kręcę, różnica samego trzymania tej kamery, ekranu jest nieprawdopodobnie lepsza od GoPro 8 Black, to jest po prostu dzień i noc. Jednakże wydaje mi się, jak tak mam postawioną jedną obok drugiej, chociaż GoPro już mam trochę ustawioną pod siebie, zaraz to będziemy ustawiać, że GoPro jest jaśniejsza? Jakby ISO wywala w powietrze, wiecie o co chodzi? Dobrze, ustawimy ją sobie teraz tak samo jak GoPro, czyli 2.7K, 16:9 i 50 klatek. To jest bardzo ważna rzecz. Kilka razy już nagrywałem materiały, gdzie przydałaby mi się ta ten przedni wyświetlacz, ponieważ nie mam pojęcia jak kamera jest ustawiona i na przykład robiąc coś na GoPro, które jest ustawione na mnie, robię to w ciemno. Oczywiście można sobie podpiąć telefon i tak dalej, ale no nie zawsze to działa. Ona może nagrywać w 10-bitowym D-Logu, co ma miliard barw i kolorów. Słuchajcie, jeśli jesteście obeznani w kolorowaniu waszych filmów, ja na przykład każdy film staram się z LARPa koloryzować, to ta kamera już deklasuje GoPro. To jest zniszczenie, bo GoPro z tego co kojarzę ma 8 bit i to jest tam 16 milionów czy coś takiego, a tu jest miliard. To jest w ogóle dzień i noc i chętnie się tym pobawię. I teraz tutaj można sobie oczywiście ustawić nasz tryb, czyli wąski, standardowy, szeroki, bardzo szeroki. Za chwilę to sobie wszystko potestujemy, na razie dam bardzo szeroki. Tutaj jakiś tam poprawa jakości, priorytet eyes. Nie, po prostu odpalimy to sobie
Chociaż muszę przyznać, że menu mi się bardziej podoba w GoPro. Tu jeszcze taka bardzo szybka ciekawostka, bo jak może wiecie, GoPro 8 od nowości ma te takie nóżki na wejście do kamery i tutaj mamy, słuchajcie, na magnes. Okej, także obie kamery są ustawione dokładnie tak samo. Niestety nie mogę zrobić side by side z racji tego, że nie mam drugiego statywu, ale za chwilę na zewnątrz tak zrobimy. Mamy ustawione 2.7K, 50 klatek, kolory są standardowe, nie są flat, tylko są standardowe, tak jak kamery mają od nowości, czyli to, co sobie nagracie bez obróbki, tak będziecie mieli. ISO 3200 max. I żadnej redukcji szumów i tak dalej. Jesteśmy tutaj w piwnicy, mamy jedno światło punktowe, które leci mniej więcej tutaj. Tu już jest ciemno i jestem ja. I to jest GoPro. Teraz oglądacie GoPro i teraz będziecie oglądać DJI. Teraz oglądacie to samo ujęcie z kamery DJI-a. Jestem ciekawy sam, jak tutaj mikrofon będzie lepiej wyłapywał, bo może nie wiecie, ale do DJI jest dedykowany mikrofon za 200 zł, który jest bezprzewodowy. Mikrofon krawatowy, on jest mniej więcej taki, wpinamy go sobie tutaj i on za pomocą Bluetootha, Wi-Fi łączy się z kamerą, także jeśli zależy Wam na dobrym dźwięku, to wybierajcie DJI i to mogę Wam od razu powiedzieć, bo żeby podłączyć mikrofon do GoPro, to powodzenia, a tutaj wystarczy kupić sobie mikrofon za 200 zł. Co ja z perspektywy twórcy już tu widzę? Ja siebie widzę na ekranie z przodu, tak? Ja już wiem na przykład, że tej ściany jest za dużo, że kamera powinna być delikatnie przesunięta w tamtą stronę. Ja już mogę mniej więcej sobie zobaczyć, że kamera mogłaby być ciut w górę. Już wszystko wiem, bo normalnie na GoPro to bym musiał teraz wyłączyć nagrywanie, iść za kamerę, obejrzeć swój film i to wszystko podrasowywać, a tutaj już wiem. To jest cholernie ważne. Kamera jest większa. Jest większa, za chwilę to będzie wszystko pokazane. I teraz przejdziemy sobie do piwnicy z włączoną latarką i latarka będzie bardzo marnej jakości, słuchajcie. Żaden OLED. Zobaczymy, jak te kamery sobie poradzą w ciemności, kiedy włączymy jakieś gówniane światełko. No bo w końcu na larpie nie każdy lata ze światłem za, nie wiem, za 500 zł. Z wyłączonym trybem nocnym. Trybu nocnego nie będziemy włączać, bo już widzę, jak komuś na larpie chce się tryb nocny przełączać, także lecimy. Okej, mam teraz DJI na głowie i myślałem, czy nie użyć czołówki, którą miałem na Stalkerze, ale myślę, że lampka z telefonu będzie jeszcze gorsza. Także mniej więcej tak to wygląda, tu jest kompletna ciemność, możecie sobie teraz zobaczyć, nic tu nie ma. A my mamy teraz sobie tylko i wyłącznie małą lampkę z telefonu i jestem ciekawy, jak to wygląda. Jest tak samo, 3200 ISO, 3200 ISO i brak trybu nocnego, stabilizacja zwykła, po prostu wyciągnęliście kamerę i wchodzicie z nią do piwnicy. I teraz będzie GoPro. Dobra, i powtarzamy ten test, mamy GoPro, tak samo 3200, stabilizacja, egipskie ciemności i latareczka. Tryb nocny wyłączony, kupiliście kamerę, założyliście ją na głowę i wchodzicie na toruńską zonę. I nagle wyskakuje wam mutant, nie, kamera się trzęsie, a wręcz się na chwilę wyłącza lampka. Mówiąc szczerze, jeszcze nie sprawdzałem tego, ale już wiem, że GoPro tu będzie po prostu ssało w porównaniu do DJI. Już to po prostu wiem. I zanim się zapytacie, no skąd możesz wiedzieć? Obejrzyjcie sobie film z toruńskiej zony. Słuchajcie, i tak to wygląda właśnie na obu tych kamerach, jedna przy drugiej. GoPro ma o wiele bardziej takie vibrant kolory. Ten zielony jest taki aż neonowo szaleńczy zielony, a DJI jest bardzo wytonowana. Jeśli chodzi o zapis obu tych kamer, to DJI wygrywa bezapelacyjnie. Tutaj w obu kamerach są takie same Samsungi, karty pamięci. Na DJI naciśnięcie włącz, wyłącz nagrywanie to jest kwestia pół sekundy i kamera na to reaguje, a w GoPro potrafi być tak, że na przykład naciskamy wyłączenie nagrywania i mieli jeszcze 10 sekund. Jest to strasznie upierdliwe i na larpach potrafi to nas kosztować jakieś fajne ujęcie, zwłaszcza jeśli tak jak ja korzystacie z wybudzania kamery za pomocą włącznika.
Prawdopodobnie zmieni się to po wrzuceniu tych nagrań w jakiś program do obróbki z racji tego, że po prostu mogą być różne matryce, różne wyświetlacze, tak? Ale wydaje mi się, że łatwiej mi będzie kolorować na DJI, bo te kolory są takie naturalniejsze. Ja mówię, jeszcze się nie bawiłem tą kamerą na tyle, więc nie wiem, może przestawienie też kolorów. Tu są, używam w tym momencie normalnych kolorów DJI i normalnych kolorów GoPro, czyli no praktycznie korzystam z tych kamer jak 3/4 ludzi, czyli po prostu kupią, wyciągną z pudełka i lecą. Także sami możecie sobie tutaj odpowiedzieć na pewne pytania, jak to wygląda. Jest godzina około 17, także nie za jasno, nie za ciemno. A ja tutaj jeszcze pokażę jedną ciekawą rzecz dotyczącą DJI, jaką buławę mocy można sobie z niej zrobić. I zanim pomyślicie sobie, co ty pierdzielisz, to poczekajcie sekundę. Wyobraźcie sobie, że jesteście na jakimś larpie i na przykład nie lubicie jakiejś tam powinności monolitu, czy cokolwiek. No ja mówię to ze swojej perspektywy. A wy macie takie wiosło, taką buławę mocy, patrzcie. Także czegoś takiego jeszcze nie miałem, nawet nie wiem, czy ten mikrofon mnie wyłapuje, ale jest to szalenie zabawne i nie zdziwię się, jak będę z tego korzystał przy robieniu filmów. Wręcz gdybym miał ochotę, to na jakimś ASG można kogoś tam podglądać. Także to jest super i słuchajcie, tak naprawdę nie mam już nic więcej do takiego pokazania, żeby was tutaj nie zanudzić, że ten materiał nie wiadomo ile trwał. Myślę, że możecie sami sobie wyrobić opinię na temat obu tych kamer, jeśli was interesują jakieś tabelki i tak dalej, no to nie na tym filmie. Ja tutaj nie jestem od tego, żeby was zanudzać. O tym sobie możecie poczytać na stronie producenta i tak dalej. Jednakże jeśli chodzi o nagrywanie, jeszcze nie wrzuciłem tego na PC-ta. Jeśli chodzi o nagrywanie, jeśli chodzi o przyjemność z użytkowania, to DJI na razie wygrywa pod każdym względem, oprócz menu. Menu jest lepsze w GoPro. Po prostu, może kwestia przyzwyczajenia, ale menu jest lepsze w GoPro. Także tak na 2025, ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, że porównuję GoPro 8 do DJI 4, co jest trochę niesprawiedliwe, bo powinienem porównać GoPro 11. Ale GoPro 11 też ma problem z nagrywaniem w ciemniejszych miejscach. Tu jestem ciekawy, jak będzie wyglądać, bo na przykład na przednim ekranie jestem dosyć ciemny. Czy ta kamera wyłapuje te promienie słoneczne, no ale to już nie będę was tym zanudzać. Na pewno ta kamera u mnie zostanie i będzie wspaniale się dopełniać z GoPro. Mam nadzieję, że będę tworzył jeszcze więcej, jeszcze lepszych filmów i że zobaczymy się na kolejnych z nich. Dzięki za oglądanie i no do zobaczenia po Nysie. Do zobaczenia po Nysie. Może jeszcze wrzucę coś, recenzję silnika HPA za 1000 zł, ale oprócz tego to by było na tyle. Trzymajcie się.